Zapraszamy Was w podróż do miejsc, które przez lata skrywały się przed światem. Od dzikich górskich szczytów, przez malownicze doliny, kamienne uliczki miasteczek, aż po turkusowe morskie wody. Witamy w Albanii, czyli Mire Sevini ne Shqipëri. Czy Albania to kraj górski czy nadmorski? Tradycyjny czy nowoczesny? Wschodni czy zachodni? A może wszystko w jednym. To kraj wielu kontrastów. Zobaczcie go razem z nami w naszej dwutygodniowej podróży po Albanii. Kraj wielkich bohaterów, szalonych przywódców i silnych mieszkańców. Starożytnych tajemnic, które przenikają współczesne życie. Autentycznych miejsc, gdzie każda chwila niesie ze sobą historię. Harmonii kultur, religii, szacunku dla różnorodności. Albania czeka na tych, którzy pragną odkryć jej wielobarwną mozaikę. Zaczynajmy! Albania, część 3. Durrës. Kontynuujemy naszą podróż po Albanii, poznając najciekawsze miejsca tego kraju. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy miasto Shkodra i okolice. Teraz kierujemy się na południe i na wybrzeże, do słynnego letniego kurortu Durrës. Trasa ze Shkodry do Durrës to ponad 100 km i trwa około 2 godzin. Czas możecie umilić sobie w trakcie sezonu kupnem pysznego albańskiego arbuza. Lokalnych sprzedawców jest po drodze naprawdę sporo. O ile po drodze najprawdopodobniej nie napotkacie na większe problemy, to po wjechaniu do Durrës przypominamy sobie, co to albańskie korki. Hotelowa część Durrës jest po prostu w sezonie zatkana, a najazd turystów przypomina oblężenie. Durrës to nie tylko słynny punkt docelowy wyjazdów nad Morzem Adriatyckim, ale także drugie co do wielkości po Tiranie miasto w Albanii. Zamieszkuje je około 150 000 osób. Durrës to jedno z najstarszych miast w Albanii. Założone w 627 roku przed naszą erą jako greckie miasto Epidamnos. Około 220 roku przed naszą erą przyjęli je Rzymianie, zmieniając nazwę na Dyrrachium. Miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym oraz bazą legionów rzymskich. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego Durrës przeszło pod kontrolę Bizancjum, Normanów, Serbów, aż do 1272 roku, kiedy ogłoszono je stolicą księstwa Albanii. Na przełomie XIV i XV wieku było posiadłością Republiki Weneckiej, a następnie pod władaniem Imperium Osmańskiego. Po odzyskaniu niepodległości Albanii w 1912 roku Durrës zostało stolicą kraju. W 1920 roku straciło ten status na rzecz Tirany. Współcześnie teren Durrës można podzielić na dwie części: strefę hotelową, plażową, typowo letnią i rekreacyjną oraz strefę miejską, centralną z głównymi budynkami, zabytkami i portem. Spacerując ozdobionym pięknymi palmami bulwarem Epidam, docieramy do Placu Wolności. To centralne miejsce, z którego pieszo dojść można do wszystkich ważniejszych miejsc w mieście. Plac, jak widać, jest już współcześnie wyremontowany. W tak letni, gorący, słoneczny dzień nawet rozłożyste palmy dają niewiele cienia, a fontanny jedynie lekko chłodzą. Może dlatego w południe nie ma tu tłumów, ale to popularne miejsce spotkań i organizacji miejskich imprez. Nad placem położony jest budynek ratusza, zbudowany na początku XX wieku przez Włochów. Jego biało-czerwona, neoklasycystyczna fasada ozdobiona jest płaskorzeźbami, a w jednej ze stron posadowiono wieżę z zegarem miejskim. Po drugiej stronie Placu Wolności, czyli naprzeciwko ratusza, usytuowany jest teatr miejski nazwany imieniem Aleksandra Moisiu. Scena teatralna w Durrës rozpoczęła swoją działalność w 1953 roku. Nazwę wzięto od austriackiego aktora, który był pochodzenia albańskiego. Tradycje amatorskiego ruchu teatralnego sięgają tu końca XIX wieku, kiedy w mieście zaczęła działać pierwsza grupa teatralna.
Zawodową formę działalność ta przyjęła w 1953 roku. Początkowo aktorzy występowali w sali miejscowego kina, a w 1965 roku oddano do użytku budynek przy Placu Wolności, który stanowi do dziś siedzibę teatru. Zdecydowanie można jednak powiedzieć, że nad placem króluje wielki meczet. Został zbudowany w 1931 roku na miejscu starszego meczetu z czasów osmańskich. W momencie otwarcia był największym w Albanii. W czasach komunizmu w Albanii został zamknięty. Wszystkie religie zostały zakazane przez reżim. W 1967 roku meczet przekształcono podczas dyktatury Envera Hodży w pałac młodzieży, a minaret wyburzono. Budynek częściowo zniszczyło trzęsienie ziemi w 1979 roku. Meczet ponownie oddano wiernym w 1993 roku. Połyskująca wstęga wydaje się być metaforą rzeki ze źródłem przy budynku teatru. Spaja wszystko, co znajduje się przy Placu Wolności w jedną całość. Powracając bulwarem Epidam, dotrzemy do placu Mujo-Ulcinaku. Ta postać była jednym z niewielu żołnierzy albańskiej armii, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko inwazji włoskiej w kwietniu 1939 roku. Zanim zginął, wraz z garstką kompanów przez kilka godzin bronił portu. Bohaterską postawę uczczono pomnikiem. W tej części miasta napotykamy na pozostałości murów obronnych wybudowane na przełomie V i VI wieku. Tu znajduje się także jeden z najbardziej charakterystycznych i zabytkowych punktów Durrës. To wieża wenecka. Jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z czasów, gdy Durrës znajdowało się pod panowaniem weneckim. Pochodzi najprawdopodobniej z XV wieku. Jej strategiczne położenie przy brzegu morza stanowiło istotny punkt obronny. Wieża wenecka była częścią większych fortyfikacji miasta, mających bronić przed najazdami i inwazjami. Została zbudowana z użyciem kamieni pochodzących z ruin rzymskich budowli, które wcześniej znajdowały się w Durrës. Odbudować w Durrës trzeba też było prawosławną świątynię. Oto katedra świętego Pawła i świętego Astiusa. Ukończono ją w 2002 roku. Wcześniej znajdował się tu kościół świętego Spirydona, ale zniszczono go w 1967 roku za komunistycznych czasów Envera Hodży. Skąd wziął się pomysł obecnych patronów świątyni? Apostoł Paweł był uznawany za pierwszego kaznodzieję religii chrześcijańskiej w starożytnej krainie Illyrykum, obejmującej także tereny obecnej Albanii. Święty Astius jest pierwszym męczennikiem chrześcijańskim, który zginął za wiarę na tych terenach za czasów cesarza Trajana. Od samego początku istnienia tutaj osady zasadniczy wkład w rozwój miasta miał port. Funkcjonował już w starożytnym mieście założonym przez Greków. Strategiczne położenie nad Morzem Adriatyckim sprawiło, że szybko stał się ważnym węzłem handlowym. Pod panowaniem Rzymian był kluczowym punktem na szlaku Via Egnatia, łączącym Adriatyk z Bizancjum. W średniowieczu port w Durrës przechodził pod kontrolę Bizancjum, Normanów, Wenecjan i Osmanów. Z każdym kolejnym etapem port zyskiwał na znaczeniu. Po uzyskaniu przez Albanię niepodległości stał się kluczowym elementem gospodarki kraju. Rozbudowywał go także komunistyczny reżim Envera Hodży. I tak zostało do teraz, kiedy port Durrës jest największym portem Albanii. To także ważny węzeł komunikacyjny dla turystów. Obsługuje rocznie ponad 1,5 miliona pasażerów. Co ciekawe, w latach 90. tutejszą stocznię wykupiła Gdańska Stocznia Remontowa, stając się większościowym udziałowcem. Działał tu wówczas nawet polski sklep. Stoczniowa współpraca trwała do 2003 roku. Nie wyklucza się, że w przyszłości działalność stoczniowa i handlowa zostanie przeniesiona nieco na północ, by to miejsce zostawić tylko dla ruchu turystycznego.
Zmierzamy teraz do największego zabytku Durrës. O ile zazwyczaj takie miejsca widoczne są już z daleka, pięknie wyeksponowane, tu prawdziwa perła kryje się wręcz między mieszkalnymi zabudowaniami. To rzymski amfiteatr. Pochodzi z początku II wieku. To największy znany, zachowany amfiteatr w Albanii i w całej zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego. Jego budowę rozpoczął w początkach II wieku cesarz Trajan, a dokończył jego następca Hadrian. Olbrzymia owalna budowla, nieco przypominająca wulkaniczny krater, ma wymiary 136 na 113 metrów. Trybuny mają 20 metrów wysokości. Mógł pomieścić nawet do 20 000 ludzi. Do około 400 roku odbywały się tu walki gladiatorów. Gdy ich zakazano, miejscowa społeczność chrześcijańska przejęła amfiteatr. W V wieku utworzono na arenie cmentarz, a pod trybunami kaplicę. Na przestrzeni dalszych wieków miejsce niszczało, także za sprawą trzęsień ziemi. Stopniowo amfiteatr prawie całkowicie został zakopany pod osadami. Ponownie odkryto go w roku 1966 i to przez przypadek podczas kopania studni dla jednego z wybudowanych na dawnym amfiteatrze domostw. Odkrycie amfiteatru spowodowało wysiedlenie części mieszkających nad nim pechowców i wyburzono ponad 30 domów, by umożliwić wykopaliska. Obecnie odsłonięta jest tylko część tego założenia. Reszta wciąż znajduje się pod ziemią, właściwie pod domami. Na odsłoniętych terenach można zobaczyć dobrze zachowane trybuny, trawiastą arenę, przejść także można częścią pomieszczeń dla gladiatorów. Dobrze zachowała się wczesnochrześcijańska główna kaplica. Została ona ozdobiona początkowo freskami, które następnie zamieniono na mozaiki. Powstanie kaplicy datuje się na V lub VI wiek, ale naukowcy nie są w tym zgodni i wciąż trwają badania. Amfiteatr jest otwarty dla zwiedzających, a mieszkańcy w domach posadowionych wokół mają wyjątkowy widok. Mają też świadomość, że pod ich domami wciąż kryją się antyczne ruiny. Jeśli ktoś kiedyś będzie chciał je dalej odsłonić, ich domy będą musiały ustąpić rzymskiej budowli. Prawdziwym magnesem, który przyciąga do Durrës większość turystów, są plaże. To jedne z najdłuższych plaż w całej Albanii. Nadmorski pas ciągnie się tu kilkanaście kilometrów. Ilość turystów jest olbrzymia. Poruszanie się po drogach w hotelowej strefie jest koszmarem. Korki ciągną się od poranka do późnej nocy. Znalezienie miejsca parkingowego graniczy z cudem. Jeśli wybieracie tu jakiś hotel i macie swoje auto, sprawdźcie dokładnie, czy ma on parking. Najlepiej poruszać się tu pieszo lub busami. Nie inaczej jest po drugiej stronie budynków, które ciasno obudowały nadmorski pas. Plaże w Durrës są bardzo zatłoczone. Zachęcające turystów do przyjazdu tutaj, według biur podróży, krystalicznie czysta woda i piękny złoty piasek nie są dokładnie takie w rzeczywistości. Tak naprawdę woda jest raczej mulista, a piasek szary. Na plus można podkreślić rozbudowaną infrastrukturę hotelową, spokojne morze i łagodne zejście do wody. Publicznych odcinków plaż jest tu niewiele. Większość to strefy przeznaczone dla konkretnych hoteli lub też miejsca, gdzie musicie wykupić leżak z parasolem, żeby móc tu plażować. Dla tych, którzy chcą spędzić pobyt nad morzem bardziej aktywnie, wzdłuż całego wybrzeża stworzono ścieżkę spacerową i terasę dla rowerów i rolkarzy. Ilości barów, restauracji czy kawiarni tutaj nie zliczymy. Widok ciągnących się prawie w nieskończoność plaż jest zdecydowanie imponujący. Ale wszyscy podkreślają, że w Albanii znaleźć można miejsca, gdzie plaże są o wiele ładniejsze. Pokażemy je w dalszych częściach naszej podróży. Po zmroku całe życie także koncentruje się w strefie nadmorskiej. Wieczorami i nocą także jest tu tłoczno.
Przyciągają restauracje, kluby, wesołe miasteczka. Atrakcje i dla młodszych, i dla starszych. Wieczorem i my udajemy się do restauracji na morzu, by skosztować pyszności, które oferuje miasto Durrës. Jako że jesteśmy nad morzem, to w tej części Albanii królują ryby i owoce morza. Próbujemy więc tego, co morze tutaj daje. To grillowane, wszelkie owoce morza. Tu już głównym bohaterem w tym risotto są małże. I na koniec filet rybny w sosie z sera pleśniowego i trufli. Tu już zaszaleliśmy, ale wszystko pyszne i świeże. Inne albańskie smakołyki poznacie w pozostałych częściach naszej albańskiej wyprawy. Dla nas to już czas na podsumowania. Jeśli pobyt w Durrës, to mogą być to nadmorskie wczasy na kilka dni, korzystając z licznych hoteli i długich plaż, ale i również ze sporą liczbą turystów. Może to być też dzień lub dwa na zobaczenie tego miasta, zarówno uroków morskich i ciekawych miejsc i zabytków w strefie miejskiej. Nazajutrz, po wszystkich wrażeniach w Durrës, zmierzamy już w stronę następnego albańskiego miasta. Pozostaniemy na wybrzeżu. Tym razem sprawdzimy, jak czas płynie w kolejnym turystycznym, popularnym mieście Vlora. Już teraz zobaczcie także pozostałe odcinki naszej podróży po Albanii. Jeśli się podobało, czekamy na lajki i subskrypcje. I mówimy do zobaczenia.